Cześć! Odpowiem Wam dzisiaj na pytanie, czy mycie wodą demineralizowaną może być tanie. Pokażę Wam dwa systemy, które są bardzo zbliżone do siebie. Pokażę Wam kije, zestawimy to wszystko w tabelce, policzymy dokładnie, ile kosztuje zakup, ile kosztuje eksploatacja. Także zapraszam Was do obejrzenia materiału. Podejrzewam, że jako widz tego filmu możliwe, że zajmujecie się usługami profesjonalnego czyszczenia i często na przykład klienci pytają Was o mycie okien, bo na przykład zajmujecie się myciem kostki, bądź też macie przeszklenia na przykład wysokie w domu i nie do końca wiecie, jak się zabrać za ich mycie. Więc pokażę Wam dzisiaj dwa urządzenia, które są po prostu tanie w zakupie i każdy może sobie je sprawić na przykład na start, bądź do obsługi właśnie swoich przeszkleń w domu. I tak, te systemy działają generalnie tylko i wyłącznie na zasadzie przepływu. Woda wpływa tędy, jest to zwykła woda po prostu podpięta z kranu. Wpada do środka tego zbiornika, w nim znajduje się żywica dejonizacyjna, która pochłania wszelkie zabrudzenia z wody, więc cała ta brudna woda przechodzi przez tą żywicę, żywica pochłania wszelkie minerały zanieczyszczenia i wypuszcza nam tutaj wodę tędy, która jest połączona wężykiem tutaj w środku z kijem i ta woda jest podawana na szczotkę. No jeśli myjemy taką wodą, która jest całkowicie zdemineralizowana, nie posiada żadnych składników, to po prostu po odparowaniu ta woda nie pozostawia żadnych śladów, żadnych kropek, żadnych zacieków. Jeśli taka woda płynęłaby w kranie, no to nigdy nie osadzałby się ten taki biały nalot na kranie, tylko on by był zawsze czysty. No i jest to tyle fajna technologia, że możemy do tego podłączyć taki kij, który jest teleskopowy. Te kije są nawet do 24 metrów, ale o tym nie dzisiaj. Podłączając taki kij możemy po prostu sięgnąć na pewną wysokość, na którą potrzebujemy i umyć sprawnie przeszklenia. Nie jest to w ogóle skomplikowane, wymaga to po prostu podstawowej wiedzy. No i tyle. Taka woda ma też dodatkowe właściwości czyszczące. Nie potrzebujemy do tego żadnej chemii. Ta woda bardzo chętnie pochłania brud, bardzo sprawnie go usuwa. Taka woda demineralizowana nie przewodzi też ładunku elektrostatycznego, więc automatycznie podczas mycia ona go redukuje, co powoduje, że okna po prostu później wolniej się brudzą. Nabierają też czasem takiej fajnej szklistości, jak widzieliście taki budynek, obok którego się przejeżdża nieraz i te okna tak trochę falują, błyszczą się, no to są zapewne myte okna po prostu wodą demineralizowaną. Te dwa urządzenia różnią się generalnie budową. Tutaj to złoże żywiczne jest wsypane do środka, jest tam taki dyfuzor, przez którego woda się rozchodzi, przepływa różnymi drogami przez tą żywicę i wychodzi na zewnątrz. W tym przypadku jest to taki worek z tą żywicą, on idealnie wypełnia całą część, nie ma już tam takiego dyfuzora i ta woda po prostu przepływa bardziej równo przez to złoże i w tym urządzeniu po prostu ta żywica jest troszkę bardziej wydajna. Jest sama żywica i sam ten wkład jest droższy, więc które się bardziej opłaca użytkowo, to Wam nie powiem, ale tutaj jest po prostu to rozwiązane w troszkę taki prostszy w wymianie sposób. Dodatkowa różnica jest taka, że tutaj mamy taki miernik twardości wody, która wychodzi na zewnątrz, ponieważ jeżeli ta żywica się zużywa, to wyskakuje nam tutaj jakby komunikat, lampka na czerwono, że tą żywicę należy wymienić. W przypadku tego urządzenia musimy zmierzyć twardość wody ręcznie. Nie mamy takiego miernika z wyświetlaczem, tylko jest on osobno. Musimy po prostu nalać do tej zatyczki trochę wody, włożyć miernik i wtedy nam wyskakuje wartość. No jest to jakaś wada, ponieważ czasem musimy to, kiedy już ta żywica jest graniczna, musimy po prostu zrobić to kilka razy, pewnie w ciągu dnia. No dobra, przejdźmy do konkretów. Ile to kosztuje? Cena zakupu tego urządzenia to jest 1049 zł netto. Tego urządzenia 1774 zł netto. Jest trochę droższe z racji tego, że jest tutaj bardziej elegancko wykonane. To jest urządzenie od Ungera, z niemieckiej marki. Natomiast jeśli chodzi o kij, to w podstawowej wersji taki kij ze szczotką, który sięga nam na 7,5 metra, to jest koszt 998 zł netto. Razem już ze szczotką, ze wszystkim. Wąż 50 metrów taki do kija to jest 230 zł netto. No i jeżeli byście chcieli jeszcze, bo nie macie na przykład takiego węża półcalowego, to koszt takich 30 metrów takiej średniej jakości węża wraz ze złączkami
to jest koszt koło 1500 netto. Więc zestaw w takiej najtańszym możliwym wariancie to jest 2427 zł netto. Takie mamy nierówne ceny. Tak to wychodzi. To jest najtańsza opcja. W tabelce, w którą widzicie na ekranie, widać ceny innych wariantów. Jest też wariant z tym dłuższym kijem, który sięga na przykład na 12 metrów. Jeśli chcielibyście od razu na przykład zainwestować w dłuższy kij, który wraz z waszym rozwojem, jeśli prowadzicie działalność, będzie pewnie i tak czy siak potrzebny. Więc warto rozważyć inwestycje w ten kij już na początku. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Wariant z Ungerem wychodzi finalnie za 3152 zł netto. Jeżeli macie ochotę na szerszą analizę tabelki, możecie śmiało zapauzować film i poświęcić jej chwilę. No to koszty zakupu mamy za sobą, ale teraz pewnie to, co Was bardziej interesuje, czyli eksploatacja. Mało osób o tym mówi, mało producentów o tym mówi, każdy chwali się, ile to kosztuje na początku, po to, żeby sprzedać, a koszty eksploatacji to już jest drugorzędna sprawa, a dla Was, wydaje mi się, jest to jednak bardziej istotne, ile kosztuje jego utrzymanie. Jak wspomniałem wcześniej, system jest bardzo fajny na start. I jest on fajny dlatego, że inwestycja w ten system jest względnie niska, natomiast jest on po prostu kosztowny dość w eksploatacji. I koszty tej eksploatacji zależą od twardości wody, ponieważ to złoże żywiczne się zużywa zależnie od tego, jak dużo minerałów po prostu musi wchłonąć w praktyce. Ma to takie przełożenie na liczby, że dzień pracy takim urządzeniem, pełny dzień 8 godzin, może Was kosztować między 50 a 250 zł netto. Zależy to oczywiście głównie od tego, ile wody zużyjemy. I w tabelce zaprezentowaliśmy Wam koszty eksploatacji i ilości umytej powierzchni dla 3 twardości wody. Dla 100 ppm, dla 250 i 400. 400 to jest woda twarda, 100 to jest woda miękka. Żebyście ją lepiej zrozumieli, no to czym w ogóle jest ta wartość ppm? ppm to jest skrót od angielskiego od parts per million, czyli ilość części na milion i innych niż same jakby cząsteczki wody. Wartość tej wody możecie zmierzyć właśnie takim miernikiem ręcznym TDS. W przypadku tego Ungera, żeby ją zmierzyć, jeżeli nie dokupicie takiego miernika TDS ręcznego osobno, to musicie wyjąć tą żywicę i po prostu puścić samą wodę przez system. Wtedy Wam pokaże, ile jakby jest oryginalnie w kranie. Warto ogólnie upewnić się, jaką macie wodę w kranie w swoim regionie, zanim jakby zainwestujecie w ten system. Wtedy będziecie w stanie dokładnie ocenić po prostu te koszty eksploatacji. Omawiając tabelkę w skrócie, aby umyć 1 m² powierzchni, potrzebujemy tak od 1 do 2 litrów wody na minutę. Więc tutaj w tabelce przeliczyliśmy, że dla 100 ppm umyjemy tym tak między 1000 a 1750 m² i będzie nas to kosztować 54 zł netto. Natomiast w przypadku, kiedy ta woda jest średnio twarda, na przykład w Krakowie jest to właśnie koło tych 200-250, no to 400 do 700 m² i będzie nas to kosztować około 136 zł netto. Natomiast dla 400 ppm 250 do 435 m² i będzie nas to kosztować 218 zł netto. To są wartości dla tego zbiornika z żywicą w czarnym kolorze. Natomiast w przypadku Ungera umyjemy trochę więcej metrów kwadratowych tą samą jakby ilością żywicy, ponieważ konstrukcja urządzenia sprawia, że ta żywica jest po prostu bardziej wydajna. No i teraz pamiętajcie, że te wartości w tabelce to są takie mocno orientacyjne wartości. Ktoś może umyć więcej metrów, wypuścić więcej wody, przeszklenia mogą być bardziej lub mniej brudne. To wszystko to są takie wartości średnie, które my na podstawie naszego doświadczenia po prostu obliczyliśmy i na podstawie danych, które są ogólnodostępne gdzieś w wszechobecnym internecie. No i teraz dzień pracy nas tym urządzeniem kosztuje, nie wiem, 50, 100, nawet 250 zł netto. I teraz na początku, na przykład, jeżeli jeszcze nie macie swoich klientów, swojej bazy klientów, ilość tych zleceń nie jest pewna, nie ma jakby dużego zapotrzebowania w waszej firmie,
no to jakby to jest dobry po prostu na start. Nie? Jest mała inwestycja, nie wiadomo co się stanie, jeżeli tych zleceń po prostu będzie więcej, no to płacenie za każdy dzień 100-200 zł może okazać się nieopłacalne i wtedy należy zainwestować w taki system, który działa na zasadzie odwróconej osmozy. Wtedy koszty eksploatacji są dużo, dużo niższe, bo tam jest poniżej 5 zł dziennie, powiedzmy, wychodzi to średnio. A natomiast jeżeli na przykład chcecie po prostu utrzymać swoje domowe przeszklenia w czystości, gdzie na przykład będziecie po prostu myć przykładowo 100 metrów przeszkleń 4 razy do roku, no to macie 400 metrów, więc załóżmy, no rok pracy będzie Was kosztował 100-200 zł, więc do użytku domowego ten system jest super, ponieważ już za 2,5 koła możecie mieć taki system, a jest to naprawdę proste, fajne i szybkie. No i teraz, czy to jest tanie, czy drogie? Nie wiem. Koszty znacie. Musicie sami ocenić, czy to jest dla Was tanie, czy to jest dla Was drogie. Dla jednych pewnie będzie tanie, dla innych drogie. Zapraszam Was do kontaktu, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tych systemów lub coś nie zostało powiedziane w materiale, a coś Wam tam w głowie świta, że jeszcze o to byście chętnie zapytali, no to śmiało sekcja komentarzy i telefon do nas do tego służy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!